Kiedy jesteś w szkole, są osoby, z którymi rozmawiasz codziennie. Niektórych znasz przez całe lata, ale po pewnym czasie większość jednak podąża swoją drogą i nie masz już z nimi kontaktu. To normalne. To samo dotyczy znajomości ze studiów czy kolegów z pracy. Niektóre przyjaźnie mają po prostu swoją datę ważności. Nie powinniśmy jednak czuć się źle i starać się utrzymywać na siłę takie w połowie martwe kontakty. Jeśli czujesz, że coś się skończyło, to najlepiej zachowaj w pamięci dobre momenty i pozwól tej osobie odejść. Przedstawię Ci teraz 6 znaków wskazujących, że dana przyjaźń wygasa. Pierwszy. Tylko Ty podejmujesz inicjatywę. Pierwszy dzwonisz, wysyłasz wiadomości i zapraszasz drugą osobę. Jeśli tego nie zrobisz, spędzacie tygodnie w ciszy, ponieważ Twój znajomy nie podejmuje żadnej inicjatywy, by utrzymać kontakt. Oczywiście może zdarzyć się gorszy okres, ale coś jest nie tak, jeśli za każdym razem to Ty robisz pierwszy krok. Przyjaźń to gra zespołowa, w której obie strony pracują nad utrzymaniem relacji. Nie może być tak, że jeden się stara, a drugi udaje, że zapadł się pod ziemię. Drugi sygnał. Po dniu spędzonym razem czujesz się gorzej niż wcześniej i nie jest to jednorazowy przypadek. Wiadomo, że przyjaciele spędzają razem czas, aby poczuć się dobrze, ale czasami bywa zupełnie odwrotnie. Jeśli po chwilach spędzonych z przyjacielem czy znajomym czujesz się przygnębiony i zamiast czuć radość ze wspólnej rozmowy, to masz uczucie stresu, smutku czy złości, to może już czas przynajmniej rozważyć zakończenie tej przyjaźni. Trzeci sygnał. Twój przyjaciel kontaktuje się z Tobą tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. W innym przypadku nie szuka kontaktu i nie stara się dać czegoś od siebie. Zdrowa przyjaźń opiera się na przyjmowaniu i dawaniu czegoś, czyli na wzajemnym wsparciu. I nie mówimy tutaj o rzeczach materialnych, ale także o czymś takim jak wspólnie spędzony czas czy poświęcenie uwagi. Jeśli czujesz się wykorzystywany, to może czas, aby się oddalić. Czwarty sygnał. Czujesz, że nie możesz ufać tej osobie. Jeśli twój przyjaciel zawiódł twoje zaufanie, ale przeprosił i dałeś mu kolejną szansę, to jest w porządku. Ale co się stanie, jeśli wielokrotnie dzieli się z osobami trzecimi prywatnymi sprawami, które mu powiedziałeś w zaufaniu? Albo odkrywasz, że obgaduje cię za plecami. Z pewnością nie zaufasz mu ponownie, a co więcej, w każdej rozmowie musisz zastanawiać się, czy naprawdę warto mu o wszystkim powiedzieć. Jeśli obawiasz się, że ktoś kolejny raz może zdradzić twoje zaufanie, to znak, że czas tej osoby w twoim życiu dobiega końca. Piąty sygnał. Druga osoba mówi tylko o sobie. Chce, abyś ją wysłuchiwał, chce się tylko czymś pochwalić lub opowiedzieć o swoich problemach. Ale kiedy ty chcesz jej coś powiedzieć, szybko zmienia temat na inny, który bardziej ją interesuje. Dobrze jest słuchać naszych znajomych, bo między innymi na tym polega prawdziwa przyjaźń. Ale prawda jest taka, że my też chcemy coś powiedzieć, chcemy, aby nas wysłuchano lub udzielono porady, kiedy tego potrzebujemy. A gdy nie mamy takiej możliwości, to źle nam z tym. Nie możesz w przyjaźni zawsze odgrywać roli psychologa. Szósty sygnał. Druga osoba sprawia, że czujesz się gorszy. Na przykład krytykuje twoje pomysły, twój sposób bycia, a gdy chcesz zrobić coś nowego, to zamiast ci pomagać, stwarza przeszkody. Nie czujesz się wystarczająco dobry i odkładasz na bok swoje marzenia. Oczywiście dobrze jest zdobyć konstruktywną krytykę, ale ktoś, kto tylko niszczy cię swoimi słowami, nie jest prawdziwym przyjacielem. Czasem jest tak, że trzymamy się przyjaźni, ponieważ uważamy, że zostaniemy sami. Tymczasem w Polsce i na świecie są miliony ludzi, których jeszcze nie znasz i z pewnością wśród nich znalazłbyś przyjaciół, których szukasz. Zastanów się, czy naprawdę warto lgnąć do takich przyjaźni, które niczego nie wnoszą. Tak już jest, że niektórzy ludzie są w naszym życiu, ale tylko przez pewien czas, w celu, który już spełnili. Warto dać im odejść i zrobić w swojej przestrzeni miejsce dla nowych relacji.